Zapraszam na film mabikom.pl. Witam w kolejnej części ozdób choinkowych. Były bombki, gwiazdki, więc tym razem nadszedł czas na aniołka przestrzennego. Zaprezentuję Wam, jak wykonać takiego oto aniołka z aureolką, którą możecie sobie przyszyć bądź zostawić luźną, tak jak ja. Tutaj aniołek ma około 8 cm. Do jego wykonania użyłam szydełka 1,5 oraz kordonkę Maxi w kolorze białym. Zaczynamy od główki aniołka i od magicznego kółeczka. Najpierw robimy 3 oczka łańcuszka, a następnie w kółeczko 11 słupków. Dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 słupek. Zaciągamy kółeczko i robimy oczko ścisłe z tymi pierwszymi 3 oczkami łańcuszka, które zastępowały nam pierwszy słupek. I tak wygląda główka po rzędzie pierwszym. Drugi rządek zaczynamy od 3 oczek łańcuszka i słupka w to samo oczko. Następnie w każde z kolejnych 11 oczek robimy po 2 słupki, tak by na końcu otrzymać łącznie 24 słupki. Czyli przechodzimy do następnego oczka i robimy 2 słupki w jednym oczku. W kolejnym oczku znów 2 słupki i tak całe okrążenie. W każdym oczku po 2 słupki. I w ostatnim oczku 23 i 24 słupek. Łączymy się z pierwszym słupkiem, robiąc oczko ścisłe. I tak wygląda rządek numer 2. Trzeci rządek zaczynamy od 3 oczek łańcuszka jako pierwszy słupek, a następnie robimy słupek nad każdym z pozostałych 23 słupków. Czyli mamy słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem i tak dookoła rzędu. Dwadzieścia 23 i 24 i oczko ścisłe w pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 3. Mamy już połowę naszej główki. W rządku czwartym wykonujemy 12 zmniejszeń.
zaczynamy od 3 oczek łańcuszka i słupka nad następnym słupkiem. To będzie nasze pierwsze zmniejszenie. Następnie robimy 11 jeszcze zmniejszeń słupków. Jak zmniejszamy słupki? Przerabiamy tylko przez jedną pętelkę słupek, nabieramy, wbijamy się w następny słupek, przerabiamy przez 2 oczka, a następnie przez wszystkie 3. Czyli robimy tak jakby 2 słupki połączone górą, czyli nabieramy, wbijamy się w oczko, przeciągamy przez 2 oczka, znów nabieramy nitkę, wbijamy się w kolejne oczko, przeciągamy, przerabiamy przez 2 pętelki i przez wszystkie 3. I w ten sposób mamy już 3 zmniejszenia i jeszcze 9 razy wykonujemy kolejne zmniejszenia. I mamy ostatnie zmniejszenie i oczko ścisłe w pierwszy słupek. Nasza główka wygląda następująco. Możemy sobie wypełnić ją kulką silikonową. Wypełniamy najpierw tylko troszkę, później jak będzie za mało wypełnienia, to sobie dołożymy. I główka wygląda tak. W rządku 5 wykonujemy najpierw oczko łańcuszka jako pierwszy półsłupek, a następnie w każde oczko półsłupek. Czyli łącznie będziemy mieć w tym okrążeniu 12 półsłupków. Czyli tu mieliśmy 1 półsłupek, 2, 3, 11 i 12. I tak zakończyliśmy głowę na rządku 5. W rządku 6 zaczynamy robić ramionka. Tak jak widzimy tutaj część sukieneczki górną. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka jako pierwszy słupek, a następnie w tym samym oczku wykonujemy jeszcze słupek. W każdym kolejnym oczku robimy po 2 słupki. Czyli przechodzimy do następnego oczka, robimy 2 słupki. Wbijamy się w następne oczko, znów robimy 2 słupki i tak dookoła. I w rezultacie otrzymamy 24 słupki. I 24 i oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. I tak prezentuje nam się aniołek po 6 rzędach. Rządek numer 7 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka jako pierwszy słupek, a następnie wykonujemy słupek w to samo oczko. I
tak jak w poprzednim rzędzie, w każdym kolejnym oczku będziemy robić po 2 słupki. Czyli przechodzimy do następnego oczka i robimy 2 słupki w jednym oczku. Przechodzimy do następnego, 2 słupki w jednym oczku. I tak w każdym oczku tego okrążenia robimy po 2 słupki, by na końcu otrzymać 48 słupków. I 48. Oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. I tak zakończyliśmy rządek numer 7. W 8. rządku będziemy robić falbankę tym rączką. Zatem zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek. Następnie w kolejnym oczku robimy 2 słupki. W następnym oczku słupek podwójnie nawinięty. Znów 2 słupki w jednym oczku. I półsłupek w kolejne oczko. I to jest pierwszy kawałek naszej falbaneczki. I mamy kolejne oczko, 2 słupki. W następne oczko słupek podwójnie nawinięty. Następne oczko 2 słupki. I półsłupek. To jest drugi raz powtórzona sekwencja. Znów 2 słupki. Słupek podwójnie nawinięty. 2 słupki w jedno oczko. I półsłupek w następne oczko. Tu mamy już 3 razy powtórzoną sekwencję. Powtarzamy jeszcze dwukrotnie. I półsłupek. Mamy 5 razy powtórzoną tą falbaneczkę. Teraz w 4 kolejnych oczkach wykonujemy po 2 półsłupki. Czyli mamy 2, znów 2, 2 półsłupki i 2 półsłupki w jednym oczku. Mamy już połowę naszego okrążenia. Druga połowa jest identyczna jak ta pierwsza, czyli robimy najpierw 5 razy tą falbankę, a następnie 4 razy po 2 półsłupki w jednym oczku. 7. 8 półsłupek. I na końcu mamy oczko ścisłe. Pierwszy nasz półsłupeczek. I tak zakończyliśmy rządek numer 8. W rządku 9 zaczynamy od oczka łańcuszka
Następnie obracamy robótkę i tu na tych naszych słupkach, półsłupkach, które robiliśmy przed chwilą, robimy 9 półsłupków, czyli półsłupek nad półsłupkiem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i ostatni 9 półsłupek. Następnie składamy tak jakby robótkę, przechodzimy na drugą stronę, tu w to miejsce, gdzie również mieliśmy 9 półsłupków. I z drugiej strony również robimy 9 półsłupków. Czyli tutaj możemy sobie zobaczyć, mieliśmy 2 słupki w jednym oczku, zatem wbijamy się w następne oczko, robiąc półsłupek. I tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i ostatni 9 półsłupek z tej strony. Łapiemy sobie tutaj początek tych naszych półsłupków i robimy oczko ścisłe. I tak zamknęliśmy rządek numer 9. Widzimy, tu mamy kółeczko i nasza robótka wygląda następująco. Rządek 10 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka jako pierwszy słupek, oczko łańcuszka na łuk, następnie słupek w kolejne oczko, oczko łańcuszka, słupek w kolejne oczko, oczko łańcuszka na łuk i tak dookoła okrążenia, czyli słupek w kolejne oczko, oczko łańcuszka, słupek w kolejne oczko i oczko łańcuszka. I w rezultacie powinniśmy mieć 18 słupków. 17 słupek, oczko łańcuszka, 18 słupek, oczko łańcuszka i oczko ścisłe, pierwszy słupek. I tak wygląda nasz rządek numer 10. Rządek 11 zaczynamy od oczka łańcuszka i w tym rzędzie będziemy robić same półsłupki. Mamy półsłupek pod łukiem i półsłupek nad słupkiem. To jest nasz trzeci półsłupek. Dalej 4 pod łukiem, 5 na słupku, 6 pod łukiem i 7 również pod łukiem. W tym rzędzie będziemy powiększać słupki co 7. Czyli mamy 6 słupków i tam, gdzie 6 półsłupek, robimy również 7. I dalej 8 na słupku, 9 na łuku, 10 na słupku, 11 na łuku, 12 na słupku,
13 pod łukiem i 14 również pod łukiem. Czyli tam, gdzie robimy każdy 6, to i 7. I tak robimy dookoła rzędu. 40 i pod łukiem 41 i 42. Oczko ścisłe w pierwszy półsłupek. I tak zakończyliśmy rządek numer 11. W rządku 12 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Następnie robimy słupek w co drugie oczko, czyli pierwsze pomijamy, wbijamy się w drugie, robiąc słupek i oczko łańcuszka. Znów słupek w drugie oczko i oczko łańcuszka. Słupek w drugie oczko i oczko łańcuszka. I tak do końca okrążenia. W rezultacie powinniśmy otrzymać 21 słupków. 21 słupek, oczko łańcuszka i oczko ścisłe w pierwszy słupek. Tak wygląda nasz aniołek po rzędzie 12. Rządek 13 jest podobny bardzo do rzędu 11. Tu też będziemy robić półsłupki. Zaczynamy od oczka łańcuszka jako pierwszy półsłupek i tu będziemy mieć 6 słupków, 6 półsłupków i rozszerzenie. Czyli mamy i robimy tak samo jak w tamtym rzędzie, pod łukiem, nad słupkiem, pod łukiem, nad słupkiem. Tu mamy 1 nad słupkiem, 2 pod łukiem, 3 na słupku, 4 pod łukiem, 5 na słupku, 6 pod łukiem i nad słupkiem rozszerzenie, czyli 7 i 8. I znów pod łukiem 9, 10 na słupku, pod łukiem 11, 12 na słupku, 13 pod łukiem, 14 na słupku i pod łukiem 15 i 16. I w ten sposób robimy dookoła. 47 i 48 i oczko ścisłe w pierwszy półsłupek. I tak wygląda aniołek po 13 rzędach. Rządek numer 14 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. I robimy tak jak w 12 rzędzie, słupek i oczko łańcuszka. Słupek wbijamy w co drugie oczko, czyli słupek w drugie oczko, oczko łańcuszka, słupek w drugie oczko, oczko łańcuszka, słupek w drugie oczko, i oczko łańcuszka. I sekwencję powtarzamy dookoła. W tym okrążeniu powinniśmy otrzymać 24 słupki. 23 i 24 słupek, oczko łańcuszka i oczko ścisłe z pierwszym słupkiem. I tak zakończyliśmy rządek numer 14.
Rządek 15 zaczynamy od oczka łańcuszka jako pierwszy półsłupek. W tym rzędzie będziemy robić 7 półsłupków i zwiększenie. Również naprzemiennie, czyli raz pod łukiem, raz nad słupkiem. Tu mieliśmy 1, 2 pod łukiem, 3 na słupku, 4 pod łukiem, 5 na słupku, 6 pod łukiem, 7 na słupku i tu mamy pod łukiem 8 i 9. I znów robimy 7 kolejnych słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i pod łukiem mamy 8 i 9, czyli 7 słupków i zwiększenie do końca okrążenia. 8 i 9 i oczko ścisłe. Pierwsze oczko. I tak wygląda rządek numer 15. Mamy łącznie 54 półsłupki dookoła. Rządek 16 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka jako pierwszy słupek i oczka łańcuszka na łuk. Następnie słupek w drugie oczko, oczko łańcuszka, słupek w drugie oczko, oczko łańcuszka, słupek w drugie oczko, oczko łańcuszka i sekwencję powtarzamy dookoła. W rezultacie otrzymamy 27 słupków. 27, oczko łańcuszka i rządek zakończamy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. I mamy zakończony rządek numer 16. Rządek 17 zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek. W tym rzędzie będziemy mieć 8 półsłupków i zwiększenie. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i nad słupkiem 9 i 10. I tak robimy całe okrążenie. I znów mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i pod łukiem 9 i 10. Działamy tak do końca rzędu. W rezultacie otrzymamy 60 półsłupków. Pod łukiem 9 i 10 i oczko ścisłe w pierwsze oczko. Łącznie mamy 60 półsłupków i aniołek po 17 rzędach wygląda tak. Rządek 18 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. I tak jak w rządku 16, 14, 12 wykonujemy słupek co drugie oczko i oczko łańcuszka, słupek w drugie oczko i oczko łańcuszka. I powtarzamy sekwencję dookoła rzędu. W rezultacie otrzymamy 30 słupków. 29 oczko łańcuszka i 30 słupek, oczko łańcuszka i oczko ścisłe z pierwszym słupkiem.
aniołek po 18 rzędach wygląda następująco. Ostatni 19 rząd zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na pierwszy słupek. Następnie w tym będziemy wykonywać same słupki nad łukiem i nad słupkiem z poprzedniego rzędu, tak by w rezultacie otrzymać 64 słupki. Robimy 14 słupków i 2 słupki w jedno oczko, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. Pamiętamy, że robimy naprzemiennie nad słupkiem i nad łukiem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i nad słupkiem robimy 2 słupki. 15 i 16. I tą sekwencję powtarzamy dookoła rzędu jeszcze 3-krotnie. 15 i 16. Oczko ścisłe w pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 19. Została nam do zrobienia jeszcze tylko falbanka, czyli rządek 20. Zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek. Następnie w następnym oczku wykonujemy 2 słupki. W kolejnym oczku słupek podwójnie nawinięty. W kolejnym oczku 2 słupki w jednym oczku i półsłupek w następne oczko. Sekwencja jest tak sama jak w przypadku rękawków. Jeszcze raz pokażę. 2 słupki w jedno oczko, słupek podwójnie nawinięty w następne oczko, 2 słupki w następne oczko i półsłupek. Tak wygląda sekwencja, powtarzamy ją dookoła. Ostatni motyw. 2 słupki w jedno oczko, słupek podwójnie nawinięty, 2 słupki w jedno oczko i oczko ścisłe zamykające. Odcinamy nitkę, przeciągamy. Nasz aniołek jest gotowy i wygląda następująco. Jeśli chcecie wersję bez aureolki, to aniołek już jest gotowy. Natomiast jeśli chcecie zrobić aureolkę, 24 oczka łańcuszka, zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym, następnie oczko łańcuszka jako półsłupek pierwszy, w następne oczko półsłupek, 3 oczka łańcuszka i w 2 kolejne oczka
dwa półsłupki, czyli jeden półsłupek, drugi półsłupek, następnie 3 oczka łańcuszka, znów 2 kolejne oczka półsłupki, 1 i 2, 3 oczka łańcuszka, 2 półsłupki, następnie 2 oczka, i tą sekwencję powtarzamy dookoła, czyli 2 półsłupki i 3 oczka łańcuszka pomiędzy. Ostatnie 3 oczka łańcuszka, półsłupek w ostatnie oczko i oczko ścisłe w pierwszy półsłupek. Przeciągamy, odcinamy nitkę i nasza aureolka prezentuje się następująco. Aniołek jest już gotowy. Tak wygląda w całości. Aureolkę można zostawić luźną bądź przyszyć do główki. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne moje filmiki.